Hej, z tej strony witam was Data977 w kolejnym odcinku z Mario Forever Luna New Year 2022. No dobrze, pora na świat czwarty, orientalny zachód. Autorem pierwszego poziomu jest Player. Muszę przyznać, ładny etap. Tutaj mamy paragumby, czyli gumby, które najpierw wykonują parę słabszych skoków, a następnie skaczą bardzo wysoko do góry. Sam przeciwnik nie jest w teorii trudny, natomiast tutaj dość często się gliczują i się nagle teleportują. Nie wiem dlaczego, ale musimy na nie uważać. Nie zawsze to zrobią oczywiście, ale jak już to zrobią, to możemy to odczuć, jeżeli się teleportują akurat na nas. Chyba że teraz paragumby mają jakąś sekretną technikę teleportacji, to okej. Aczkolwiek nie wydaje mi się, że powinny mieć. Tutaj mieliśmy Hammer Bro, które są super bardzo specjalne, ponieważ mają ciemnozielone skorupy. No jest jeszcze taka błahostka jak to, że rzucają kilka młotków naraz, ale to tak naprawdę szczegół. Uff, nie wiem co ja tu robię, czemu ja się bawię. Zamiast pójść na platformy, okej. Raczej ciężko byłoby tymi bilami się dostać tam dalej, no jak widać przepaść jest rozległa. Dopiero tutaj mamy jakieś konkretne bloki. No nazbierajmy trochę monet w takim razie. Dziękuję. No i checkpoint jest. A to te fioletowe kupy, które biegną na nas, gdy są blisko nas. Bardzo ich nie lubię, szczególnie w wąskich przestrzeniach, gdzie mogą po prostu raz po raz się odbijać. O, czy właśnie się Goomba teleportował tutaj? I też te Biblastery, które się wysuwają, strzelają bullet billami, nieważne gdzie jesteśmy, jeżeli jesteśmy nad nimi. Dosyć irytujące. O, Josinka się nie umie zdecydować, czy wychodzi, czy nie. No tak tu uważamy, bo Niflheim chcą nam pogryźć kostki. No i niestety mają obywa tak samo, niezależnie od tego, czy go trafią w kostki, czy w głowę, czy w brzuch. Także uważajmy. Jest też coś niepokojącego w tych kupach, ponieważ nie biegną tak one od razu, gdy tylko nas widzą, tylko najpierw powoli idą, później zaczynają się tak rozpędzać. No i później dopiero się nas wywalają na pełnej prędkości. To byłoby na tyle w takim razie, jeśli chodzi o pierwszy poziom. Nic trudnego, ale jest stosunkowo długi, tak samo będzie z drugim etapem. Również Playera, bodajże świat trzeci kończył się też poziomem tego twórcy, także dostał 3 etapy pod rząd. Miło. Może się wykazać. I tutaj mamy ciekawy poziom, gdzie mamy kilku nowych wrogów. Przede wszystkim złote Piranha Planty, które strzelają w nas monetkami, bardzo miło z ich strony. Bodajże nie mogą nas tymi monetkami zranić, ale chyba jeżeli je dotkniemy, obywamy tak samo, jakbyśmy dotknęli każdego innego przeciwnika. Także na to uważamy. Mamy złote bullet bille, które normalnie nas ranią, ale jeżeli je pokonamy, dostajemy 3 monety. No i jeszcze mogliśmy już chyba zobaczyć złote rotodiski, które co jakiś czas wyczerwują monetkę, jak widać. Niestety samo dotknięcie ich jest takie samo, jakbyśmy dotknęli zwykłego rotodiska. Nie mają żadnego specjalnego efektu. Fajnie by było, jakby było jak z dotykiem Midasa, że gdy nas ci przeciwnicy dotkną, to mają się zmienia w złotą statuę na jakieś 2 sekundy na przykład. I się nie może ruszać. No ale tak jak jest, też jest w porządku. No, oczywiście dalej mamy masę zwykłych wrogów, na przykład znowu fioletowe kupy. To może przeczekajmy.
Niektóre też rury strzelają w nas monetami. Więc możemy zdecydowanie nabić trochę one-upów z monet. Nie wiem, czy sam poziom ma jakieś one-upy takie, że jest po prostu zielony grzybek, ale monety też nam one-upy dają, więc bardzo miło. To może po prostu przejdźmy. No, coś takiego. Musimy poczekać. Tu też narobiło się trochę tego. Czasu mamy w sumie sporo. Ciekawi mnie, czy gdybyśmy tak na początku poziomu zostali przy rurze strzelającej monetami, to czy bylibyśmy w stanie nazbierać z tego dużo one-upów. Tak, żeby nam się to opłacało, zanim stracimy życie z powodu tego, że skończył nam się czas. Wydaje mi się, że tak. Aczkolwiek nie chce mi się tak tam siedzieć i nabijać monet. Było blisko. Kolejny poziom za nami. Też dość prosty, ale długi. Czuć to szczególnie, że to również poziom tego samego twórcy i dość podobnie się w nie gra, ale mimo wszystko jak najbardziej przyjemnie było. Kolejny etap jest dwóch twórców, Jose LPK i Dimayo Variable. Mamy etap miastowy, bardzo przyjemnie to widzieć, bo rzadko są takie miejscówki, Mario Forever. Ten pachołek wygląda jak kolec, przynajmniej jak grałem tak testowo, to myślałem, że to jest kolec, ale nie. To jest najzwyklejszy w świecie pachołek, zwykła ozdoba, także się nie musimy go bać. No, bohaterski hydraulik Mario pokonany przez pachołek, to smutno było. No i niestety teraz mamy dodatkowe utrudnienie z tymi blasterami, które wychodzą, ponieważ niektóre strzelają tymi namierzalnymi bullet billami. A jako, że więcej strzelają niż takie zwykłe blastery, to możemy mieć trochę ich na głowie, jeżeli nie uważamy. Aczkolwiek pod koniec etapu się to przyda, zresztą zobaczymy później. Ała. Jak nie ma bloczku na środku, to już z góry zakładam, że w bloczkach po bokach też nie ma power-upa. Jakoś tak utożsamiam power-upa z bloczkami na środku. Muzyka jest specyficzna, muszę przyznać, że mi się podoba, nie wiem skąd jest. Czasami stylem brzmi mi jak muzyka z Mega Mana 7, ale nie, raczej nie jest z Mega Mana 7, nie kojarzę takiej muzyki tam. Taka bardzo smutna. Raczej mi się miasto kojarzy z jakąś rockową muzyką. Ale mimo wszystko bardzo przyjemna. Nie wiem po co jest tutaj ten bloczek, żebyśmy mogli uwolnić te spajni. Miło, tylko że i tak chcą nas zabić. No, bo tutaj trochę źle zrobiłem. Tu trzeba uważać, to wygląda na niewinną trampolinę, ale nad nią, centralnie nad nią jest Poison Mushroom w niewidzialnym bloku. Problemem nie jest sam Poison Mushroom, tylko to, że możemy odbić się od tego bloku i po prostu spaść, przepaść. Tu polecam po prostu iść górą. Mamy one-upa i sobie przechodzimy w ten sposób. Na dole musielibyśmy niszczyć bloki, a później robić wcisk, chyba że bylibyśmy mały Mario, to wtedy to nie. Okej, no i tutaj jest najtrudniejszy moment tego etapu. Tutaj mamy, jak widać, na tabliczkę, że mamy nadepnąć na te bullet bille. No i mamy przepaść do przeskoczenia. Jest to naprawdę rozległa przepaść. I nie możemy tutaj popełnić błędu. Jest jednak jeden mały problem, że jak namnożymy te bille, to wiele z nich jest w tym samym miejscu. Jak naskoczymy na jednego, to pokonujemy 4 przy okazji. A przepaść jest, jak mówiłem, bardzo, bardzo duża. Także może się okazać, że mamy naprawdę utrudnione przeskoczenie. No na szczęście mi się udało, jak widać wykorzystałem każdego bullet billa, mimo że była ich masa, ponieważ po prostu pokonywałem ich naprawdę sporo. Nie za bardzo wiem, czy byłoby coś się w stanie zrobić z tym na miejscu twórców.
Ja osobiście bym trochę skrócił tę przepaść, ponieważ sam poziom jest bardzo prosty i tu nagle mamy taką przepaść losową pod koniec. Na szczęście mamy one-upa przed nią, ale wciąż wydaje mi się, że nieco za duży difficulty spike. No nic, kolejny etap należy do D-Shark Mastera. Muszę przyznać, ładne tło. O, mamy tutaj boomerangowe power-upy. A także mamy nowego przeciwnika, czyli rotodiskowe Bro, które nie atakują nas bezpośrednio, ale stanowią centrum dla rotodisków. No jeżeli one się poruszają, to rotodiski też się przemieszczają, rzecz jasna. Natomiast możemy te Bro pokonać, dzięki czemu rotodiski znikną. Ciekawy przeciwnik, muszę przyznać. Okej, tutaj dość trudne miejsce. No ani słowa, no tutaj niestety nie pokonam go w ten sposób. Mógłbym boomerangiem, aczkolwiek na razie wolałbym Fire Flowera. No boomerang to jest ciekawy power up. Zawraca do nas, jak go rzucimy. Coś, co się kojarzy z boomerangiem. I możemy uniknąć złapania go. Nie mogę powiedzieć, żeby był to zły power up, po prostu w większości przypadków Fire Flower jest szybszy. Bardziej skuteczny, bo możemy od razu strzelić we wroga, a nie czekać aż boomerang zawróci. W teorii możemy rzucić boomerang bezpośrednio w wroga, ale ma on dość długi czas rzutu. Ale mimo wszystko miło, że jest coś innego niż tylko Fire Flower. Ojej. Dobra, udało się. Oczywiście, jeżeli coś mnie zrani, będzie akurat boomerang, to jasne, możemy wziąć. Nie jest to zły power up, tylko jak mówię, no po prostu istnieje Fire Flower. No i niestety tak dany jest ten power up, że ciężko go nie wziąć. Tutaj moja znienawidzona zabawa. Liczenie na to, że Bro otworzy nam drogę i nas nie trafi. Okej. Chyba Mario się powinien wcisnąć. Okej. O, jest tutaj one-up, nie wiedziałem nawet. Niestety nie złapałem go, no bo o nim nie wiedziałem. Ale aby co, no to pamiętajcie, że tu jest. Lecimy, dobra. O, jak widać, pokonany Bro. No to diska już nie ma. Czasu dużo nie mam, ale już jestem pod koniec poziomu. Także na spokojnie. Tu uwaga jeszcze na sam koniec, szczególnie jak jesteśmy małym Mario, bo jest tutaj Rotodisk Bro. Jak testowałem ten świat, pamiętam, za pierwszym razem wbiegłem właśnie w tego Rotodiska, będąc małym Mario, bo już uznałem, że prosta droga, czyli pewnie meta, no to nic mi nie grozi. No niestety nie. No cóż, pora na zamek, autosfera Farella Vittoria. Vittoria? Nie, szczerze mówiąc, jak się czyta jego nazwisko, przepraszam, jeżeli źle czytam. Panie Rafale. Ok. No głównym problemem w tym etapie moim zdaniem jest ten smog. Nie wiem, czy to jest smog, czy co to ma być, ale nazwę to smogiem po prostu. Ponieważ bardzo nam zasłania ekran. I szczególnie jest problem, jeżeli na przykład roślinki strzelają kulami ognia. Okej, powoli. Nie wszystko naraz. Świetnie. I teraz pokonajmy może tę roślinkę. No i nie wiadomo nasza, czy kula ognia mi nie spadnie na łeb. Ale dobra. Tutaj sobie możemy narobić trochę bloczków. A po prostu przebiegnijmy, tylko w dobrym momencie musimy to zrobić. Taki może? Tak. Okej. Łatwo nie było. Myślę, że dałoby się uszczęść tę roślinkę. Dobra.
O. Może od razu tę będziemy mieli z głowy, co? Dobra. Teraz tylko nie ząbać skoku, szkoda byłoby. Świetnie. No, żeś mamy sporo, aczkolwiek po checkpoincie etap robi się dużo trudniejszy. Ok. I mamy one-upa, świetnie. Tutaj też mamy chińskie znaczki w tle, mam nadzieję, że są chińskie. No jeśli nie, to przepraszam za to, że mówię źle. Tutaj mamy taką podpuchę. Haha, myślałeś, że tutaj będzie power up? Ha, ha, ha. Masz tutaj pojedynczego coina. No chyba jesteśmy dość blisko checkpointa. No długi poziom, szczerze mówiąc. Jest checkpoint, najważniejsze. No i teraz jest trochę trudniej. W sensie jak mamy tutaj Fire Mario, to może niekoniecznie, ale jak tutaj jesteśmy on checkpoint, jako małe Mario nie mamy power upa żadnego i musimy przejść tutaj przez te wszystkie spajni i osinki. O, tak. No tutaj coś, czego nie lubię. Spajni postanowił nagle się odbić. Dla mnie plus w tym momencie, ale może być tak, że próbujemy przejść w tym momencie i Spajni postanawia akurat się odbić. Jak przechodzimy w innym miejscu, no i kaplica. Na szczęście rzadko się to zdarza. Na pewno mniej się baguje niż tamte paragumby. Tutaj chwila. Być może mógłbym po prostu... O. Jezus, cmokam tego twompa, dobra. Tu wolałbym poczekać. Problem jest z tym twompem na samym dole. Odpalenie jest go dość specyficzne. Ponieważ jest odpalany po prostu pionowo. O, jak widać byłem dość blisko, ale nie odpaliłem go. Musimy trochę bliżej podejść tu. Coś takiego. Okej. Tu bodajże... Ała. Tu bodajże ała. Paulo Coelho. Tu bodajże mógłbym wejść. Przecież nie wiem, czy jako duży Mario mogę to zrobić. Mogę. No i mamy tutaj one-upy. Niestety nie możemy już tędy wyjść. No jak widać, tutaj jest niewidzialna ściana. Także one-upy mamy też po checkpoincie, no ale jak widać trochę zajmie, zanim do nich dojdziemy. Nie są one tak od razu do naszej dyspozycji. Uff. Dobra, muszę tu zostać, żeby osinka nie strzelała. Uff. Dobra, świetnie. Chwila, bo ten Bill mi trochę przeszkadza. Tu jest power up, nawet nie wiedziałem. Codziennie dowiadujemy się czegoś nowego. I tutaj jest też niewidzialna ściana, której nie widać, no bo tak by jest niewidzialna. Kończy mi się czas, więc po prostu przejdę tędy. No prawie mnie załatwiło tam, szczerze mówiąc. Skaczę i coś mnie zablokowało. Okay. Za dużo skaczesz, to ja mam monopol na skakanie. Teraz mam monopol na umieranie, co? Nie mogę się ruszyć. Zaraz wracam. Od razu możemy sprawdzić, czy te one-upy tu są. Dalej tu są one-upy, więc
Jeżeli chcemy, możemy sobie tutaj pofarmić one-upy, aczkolwiek dość ciężko tu dojść. Że nie wiem, czy do końca bym polecał to robić, ale jak ktoś chce. Zaraz wracam. Dobra, jestem znowu. Tym razem mam dużo więcej czasu, więc raczej nie powinienem tak gaszować, tylko na spokojnie go nawalać. No ogólnie widzę, że Bowser jest chyba taki sam. Nie no, ma lodowe ataki, chyba nas spowalnia, bo mnie trafił wtedy. Chyba, że to Rotodisk. Nie pamiętam, czy mnie spowolnił Rotodisk, czy kula ognia Bowsera. Ale jako, że on też jest taki lodowy, to zakładam, że on też nas może spowolnić przy ataku. Natomiast jego prędkość i ruchy są mimo wszystko takie same. Także spoko. No, nie ma żadnego problemu, myślę, po prostu miałem mało czasu, więc na siłę próbowałem go pokonać jak najszybciej. Ale jak już mamy więcej czasu i możemy sobie stać w kącie, to ani słowa. No, trudny zamek, muszę przyznać, jak na razie jeden z trudniejszych poziomów. Szczególnie moment po checkpoincie, jak jesteśmy mały Mario. Tam nie ma miejsca na błąd niestety, bo nie mamy żadnego power-upa. C4 podłożyli, no i zamku nie ma. Świat 4 ukończony, świetnie. No i jeszcze będzie świat 5. Chyba ostatni świat w tej wersji 1.0, natomiast ma wyjść wersja 2.0 w przyszłym tygodniu. Nie wiem, czy zdołam nagrać jeszcze świat 5 na starej wersji. Jeśli nie, no to się go nagra po prostu w wersji 2.0, myślę, nie ma problemu. W każdym razie to tyle. No świat 4, tak muszę przyznać, jeśli chodzi o poziom trudności, rosło. Najpierw 2 poziomy były takie bardzo łatwe, później trzeci łatwy, nie licząc tego momentu z tymi skokami po bullet billach. Później 4 trudniejszy, bo było trochę wąskich skoków i te bro. No i 5 etap najtrudniejszy zdecydowanie z nich wszystkich. Natomiast do ogarnięcia. No i wszystkie poziomy były jak zwykle bardzo przyjemne i pomysłowe. Nie mogę na nie narzekać. No dobrze, to byłoby na tyle w tym odcinku. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kurczaba, Wojta Zadosa, Domagary, Dajpy 22, Nue Wi-Fi, Preso, Diku, The Games, Mandy, Heshok, Pancake PS, Nelson X, Niszycza, Bez Nazerzu, Botin, Pomidor, Cross Game Beard, Piotr Harduch, Junior Game YouTube, Nikoła, X Gamer, X Kamatyczny, Nazista, Kupszy, Merkielko, K12, Klaski 11, Bartek ADM, X Blacky, Butcher Fire, Play Yoshi 14, Nawiasia 6, Szymeczek, Remika, Gezda, Nodens, Muslinia, Jalapeno, Tomek 83839, Bandar Zany 06, Filip Busta, Muć, Majo Forever, Toksyczny Jabaka, Kaptur Adam Zyśk, Mastercard, Karol Ryfer, Majo High Sierra Fox, Ziostrza Zetmik 11, Tarsz XD, Walker 678, Filip Polska, Iwsiek, Bandax, Minecraft, BWM Kenzo. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!